Pharaoh's Tomb został wydany w 1990 roku. Podobnie jak poprzednio opisywane gry, Pharaoh's Tomb również jest grą platformową i również został wydany przez Apogee, choć za development odpowiadał już kto inny. W grze wcielamy się w asystenta doktora Jonesa, Nevada Smitha. Jones jest słynnym archeologiem. To nie kto inny jak Indiana Jones, bohater 3 świetnych filmów przygodowych z Harrisonem Fordem w roli głównej. Oczywiście nie jest to wprost powiedziane ze względów licencyjnych, ale jest wystarczająco czytelnie zasygnalizowane, aby nie było co do tego żadnych wątpliwości. Fabuła nie jest szczególnie oryginalna. Korzysta z ogranego schematu, według którego prawdziwy bohater kryje się w cieniu słynnej postaci. I tak, bohater gry, pomimo wymiernego wkładu w sukcesy doktora Jonesa, jest kompletnie niedoceniany, a jego nazwisko jest skrzętnie pomijane. To zapewne dlatego w filmach nie ma o nim nawet wzmianki. Nevada Smith ma jednak swoje ambicje. Ogarnięty frustracją postanawia samodzielnie, bez wiedzy i pomocy doktora Jonesa, dokonać kolejnego odkrycia. Wtedy nikt nie będzie mógł mu odebrać należnej chwały. W tym celu wykrada manuskrypt wskazujący lokalizację grobowca faraona i rusza na samotną wyprawę. Całą tą historię poznajemy z ekranów zapełnionych tekstem. Swoją drogą bardzo fajna czcionka. Gra podzielona jest na 4 epizody. Pierwszy z nich był dostępny za darmo, a za kolejne trzeba było zapłacić. Także mamy tu model shareware znany z innych produkcji Apogee. Podobnie jak w innych grach, i tu poszczególne epizody funkcjonują w obrębie osobnych aplikacji. Każdy z epizodów składa się z 21-ekranowych etapów. Na kolejność ich przechodzenia nie mamy żadnego wpływu. Po ukończeniu jednego automatycznie uruchamiany jest kolejny. Każdy z nich ma własną, niepowtarzalną nazwę, która zazwyczaj ma nam przypominać o tym, że jesteśmy w Egipcie. Struktura etapu jest zazwyczaj taka sama. Naszym celem jest otworzenie pomarańczowych drzwi. Potrzebujemy do tego pomarańczowego klucza. Ten zazwyczaj znajduje się za czerwonymi drzwiami, które otwieramy z kolei czerwonym kluczem. Poza tym zbieramy wszelkiego rodzaju skarby w postaci monet czy masek. Warto też ostukiwać wszelkie sufity. W ten sposób możemy się załapać na sporo dodatkowych punktów. Na naszej drodze staną też przeciwnicy. Możemy ich eliminować, rzucając w nich oszczepami. To trochę nietypowa broń dla archeologa, ale przynajmniej pozwala jakoś wyjaśnić, dlaczego w kolejnych etapach możemy uzupełnić amunicję. Trudno byłoby wytłumaczyć obecność naboi do pistoletu w zamkniętym od tysiącleci grobowcu faraona, prawda? A oszczep? Oszczep brzmi przekonująco. Egipcjanie mogli przecież używać oszczepów. Kolejnym ukłonem w stronę realizmu jest to, że aby móc rzucić oszczepem w przeciwnika, musi nas dzielić pewien dystans. Potrzebne jest przecież miejsce na zamach, prawda? Tak to przynajmniej tłumaczy twórca gry. Osobiście podejrzewam raczej ograniczenia techniczne związane z materializowaniem oszczepu bezpośrednio przed naszą postacią, ale nie czepiajmy się. Przyjmijmy, że chodzi o miejsce na zamach. Jeśli zaś chodzi o przeciwników, to jest ich kilka rodzajów, ale poza wyglądem i prędkością poruszania się niewiele się różnią. Oto różne maszkarony chodzące po stałych trasach. Nasz bohater jest za to trochę jak kot. Trochę, bo zamiast 7 ma co najwyżej 5 żyć. Ich ilość może jednak uzupełniać, zdobywając 100 złotych monet. Nie wiem jak to wygląda u kotów. Pewnie w grę wchodzą jakieś pudełka. W każdym razie monety zbierać warto, bo zginąć w tej grze jest bardzo łatwo. Pharaoh's Tomb został napisany w Turbo Pascalu przez George'a Broussarda. On też odpowiada za grafikę. Zresztą w zasadzie odpowiada za wszystko, bo deweloper, firma MicroFX, była czymś, co teraz określa się mianem jednoosobowej działalności gospodarczej. Prezesem i zarazem jedynym pracownikiem był właśnie George Brousseau. Oczywiście były w historii gry stworzone w pojedynkę, które były przełomowe, ładne, efektowne i w ogóle wow. Pharaoh's Tomb jednak do nich nie należy. Jakby to delikatnie ująć, to jest jednak trochę brzydkie. Ja rozumiem, że 4 kolory, CGI i tak dalej, ale kurczę, myślę, że można to było zrobić ładniej. Zresztą, znając inne dokonania Brousseau
z tego okresu, muszę z przykrością stwierdzić, że wirtuozem pixel artu to on raczej nie był. Bardziej rzemieślnikiem. I tak, nasi przeciwnicy to zbieranina pająków, nietoperzy, czaszek, dziwadeł i innych bliżej nieokreślonych humanoidów. Szału nie ma, nic nie urywa. Ściany to powtarzane bez końca cegły z okazjonalnymi ozdobnikami w postaci czegoś w rodzaju hieroglifów. Paleta CGA dość dobrze pasuje do egipskich klimatów, więc nie można mieć tu zastrzeżeń. Tła? Nie ma. Intro? Czysto tekstowe. Fajna czcionka, ale bez przesady. Outro? Też sam tekst. Jakieś grafiki pełnoekranowe? Nic z tych rzeczy. Trochę szkoda, bo chętnie zobaczyłbym, czy kapelusz głównego bohatera to faktycznie sombrero. Phareus Tomb jest dość oszczędny w formie. Praktycznie nie ma tu nic ponad to, co absolutnie niezbędne. Jedyne występujące w grze dźwięki to pykanie PC speakera. Muzyki oczywiście w ogóle nie ma. Phareus Tomb jest oparty na silniku FAST, który, wbrew nazwie, niestety wcale taki fast nie jest. Wystarczy kilka ruchomych obiektów na ekranie i już widzimy zgrzyty. Na szczęście twórca zdawał się być tego świadom, bo etapy są tak skonstruowane, aby nie doprowadzać do sytuacji, w których na ekranie jednocześnie widocznych jest zbyt wiele ruchomych obiektów. Także spokojnie, nie jest tak źle, choć nie wiem jak sprawy wyglądają na minimalnej konfiguracji sprzętowej. Cechą charakterystyczną silnika FAST był uproszczony i przez to w zamierzeniu szybciej działający mechanizm detekcji kolizji. Działa to w ten sposób, że wszystkie obiekty są umieszczone w niewidzialnych kwadratach o wymiarach 16×16 pikseli. Dzięki temu wyliczenie, czy dane obiekty wchodzą w kolizję, jest znacznie prostsze. Takie rozwiązanie ma jednak dość dokuczliwą wadę. Często zdarza się, że giniemy mimo braku widocznego kontaktu z np. kolcami. Trzeba więc pamiętać o zachowaniu większych odstępów od wszelkiego rodzaju przeszkód. Autor gry sugeruje to nawet w instrukcji. Same etapy bywają nieco bardziej skomplikowane niż by się mogło wydawać. Mamy pozornie dość prosty układ dwóch warstw. Jest czarne tło i nałożone na nie obiekty. Te dzielą się na platformy, czyli takie obiekty, po których możemy chodzić, i wszelkiej maści przedmioty, które możemy zbierać. No i oczywiście są wrogowie, z którymi kontakt kończy się dla nas fatalnie. Wynik ewentualnej interakcji zdaje się być określony indywidualnie dla każdej z 4 ścian wspomnianego kwadratu detekcji kolizji. I tak dotknięcie ściany nas zatrzyma, ale już dotknięcie kolców zabije, przy czym w tym drugim przypadku to zginiemy raczej szybciej niż zobaczymy, że ich dotknęliśmy, bo ani kolce, ani tym bardziej nasza postać nie wypełniają szczelnie tego kwadratu. No dobra, skaczemy po platformach, z których niektóre się ruszają, giniemy nabici na kolce, które też czasami się ruszają, miażdżą nas 16-tonowe kamienne bloki. Swoją drogą, czemu to takie ważne, że one ważą akurat 16 ton? To jakiś heksadecymalny fetysz, czy co? No mniejsza o to. Co ważne, to gdzie w tym silniku jest techniczna przestrzeń do skomplikowania poziomów. No a ona jest w dynamice. Co to znaczy? No więc, w wyniku zdarzeń wywołanych przez gracza, układ platform w obrębie poziomu może ulec zmianie. Jedne platformy mogą zniknąć, a inne mogą się pojawić. Efekt ten można wywołać albo świadomie, na przykład zbierając odpowiedni przedmiot, coś w rodzaju zwoju czy manuskryptu, albo nieświadomie, na przykład wchodząc na pole, do którego przypisany jest odpowiedni wyzwalacz. To trochę jakby nieostrożny krok mógł uruchomić pułapkę. Zupełnie jak w stereotypowym grobowcu. Muszą być pułapki i zapadnie. Coś musi do nas strzelać i tak dalej. Zmiany układu platform mogą być korzystne albo nie. Może się zdarzyć, że w wyniku uruchomienia jakichś mechanizmów zostaniemy uwięzieni bądź zginiemy. W wielu miejscach spotkamy dość perfidne pułapki. Pomieszczenia kuszące skarbami, które, zaraz po naszym wejściu, zamykają nas w środku.
Równie irytujące są znikające podłogi i tym podobne atrakcje, także trzeba spodziewać się niespodziewanego. Dodatkowo w kilku etapach występuje wiatr. Działa to w ten sposób, że do naszego ruchu zostaje dodana stała składowa o kierunku poziomym. W rezultacie trudno jest stać w miejscu, skoki pod wiatr stają się trudniejsze, a skoki z wiatrem odpowiednio dłuższe. System ten jest dość prymitywny i ma swoje ograniczenia. Przykładowo nie ma możliwości schować się za osłoną. Wiatr będzie nas spychał zawsze, nawet jak staniemy przy samej ścianie. Z innych ciekawych rozwiązań warto wspomnieć o tym, że niektóre skrzynie można przesuwać. Daje to nam dostęp do wyżej położonych platform. Innym ułatwieniem jest zatrzymanie czasu. Po zebraniu litery F wszystko się zatrzymuje. Kolce i wrogowie przestają się ruszać, a działka przestają strzelać. Efekt ten nie trwa zbyt długo, więc warto dobrze go wykorzystać. Zdarza się też, że nasza postać staje się niewidzialna. To znaczy, widać tylko jej kapelusz. No i efekt ten działa tylko na gracza, bo przeciwnicy nadal doskonale nas widzą. Nie do końca rozumiem sens tego rozwiązania. Nie jest to dla nas żadna korzyść, bo nie zmienia zachowania wrogów. Nie jest to też utrudnienie, bo widoczny na ekranie kapelusz i tak jest najszerszym elementem naszej postaci, więc nadal można dość precyzyjnie się poruszać. Wszystko to sprawia, że warto regularnie zapisywać stan gry. Ten jednak rejestruje tylko liczbę punktów, ilość amunicji i numer etapu. Wczytując go potem, musimy zaczynać dany etap od początku. Wykluczone jest więc zapisywanie gry przed każdym skokiem. No i to akurat dobrze. Czy warto zagrać Pharaoh's Tomb? Trudno jednoznacznie odpowiedzieć na to pytanie. Każdy ma inny próg estetycznego bólu, a tego w przypadku Pharaoh's Tomb niestety nie można przemilczeć. Gra jest raczej brzydka, choć to oczywiście jest kwestia gustu. Niektórzy bardzo lubią paletę CGA. Jednocześnie odmawiam odpowiedzi na pytanie, czy się do nich zaliczam. Denerwujący jest mylący system wykrywania kolizji. Dla niektórych zapewne będą to rzeczy nie do przejścia. Kiedy jednak już przyzwyczaimy się do silnika Fast, to gra może dać nam sporo frajdy. Jest nawet trochę uzależniająca. Do tego możemy ją ściągnąć zupełnie za darmo ze strony 3D Labs, bo od 2009 roku jest już w całości na licencji freeware. Także ewentualne sprawdzenie tej gry nie będzie nas nic kosztować. Ja osobiście nie żałuję.